Cześć, z tej strony Mateusz, polski mechanik w Dubaju. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, czy zakupy na Copart w ciemno mogą się opłacać i jak one wyglądają. Dlaczego te auta stoją tyłem? O tym już za chwilę. Tak jak wspomniałem, oba auta stoją tyłem. Jest to Suzuki Jimny z roku 2020 i Mercedes C-klasa 63 z roku 2009. Oba auta zostały kupione na portalu aukcyjnym Copart, który już doskonale znacie z moich poprzednich filmów. Skupmy się może na aucie, o które dużo osób już pytało, dużo osób już o nim mówiło. Suzuki Jimny jest bardzo ciekawym autem, które w Polsce sprzedawane jest jako dwuosobowe z kratką. W Emiratach to auto jest czteroosobowym autem, w pełni czteroosobowym autem. A teraz możecie zobaczyć, co dokładnie uległo uszkodzeniu w moim Jimny. Spójrzmy. Przednia ramka i plastikowe plastik, atrapa chłodnicy, jak i również chłodnica klimatyzacji i chłodnica wody. Co do zderzaka, zderzak również się cofnął, jak tutaj widzimy, i należy go wymienić. Uchwyty lamp, zobaczcie, uchwyt lampy cały, uchwyt lampy cały i uchwyt lampy połamany. A z kolei z tej strony mamy cały uchwyt lampy, cały uchwyt i cały uchwyt. Ta część zderzaka jest w stanie idealnym. Tutaj z kolei zaś mamy to, jak wyglądało uderzenie. Również ten błotnik się delikatnie podgiął, co skutkuje również na tym nadkolu plastikowym. Pod maską mamy 1.5 o mocy całych 105 koni, o ile dobrze pamiętam. I to auto udało mi się wylicytować za 60 000 dirham. Koszt naprawy przewiduję w granicach 12 000 dirham, ponieważ uszkodzeniu uległy jeszcze poduszki. A skoro uszkodzeniu ulegają poduszki, to i również ulegają napinacze pasów. O, się cofnął. O, zobaczcie. Nawet działa coś. Ale to nie o to chodzi. No i wskoczę do środka, aby pokazać Wam trochę więcej tu o tym aucie. Co możemy znaleźć w tym aucie? Klimatyzacja manualna. Mamy lewe okno, prawe okno, kontrola trakcji, asystent jazdy w dół, automatyczna skrzynia biegów. No i mamy nasz reduktor, czyli jazda z napędem tylko na tył, jazda z napędem na 4 koła i reduktor. Tutaj opcjonalnie jeszcze występowały przyciski do podgrzewanych foteli. Ta wersja tego nie ma. Kierownica. Kierownica jest pozbawiona już poduszki powietrznej, ale sterowanie radia z kierownicy, jak i sterowanie tutaj mamy radiem. Co do interfejsu, wyciągam już kluczyk. Patrzcie, jak kluczyk wygląda tak, z wielkim logo Suzuki. Radio jest już duże, zmodyfikowane, czyli już mamy cały na Androidzie. Oczywiście jak to na Androida przystało, musi dostać trochę więcej czasu, aby zacząć działać, więc na zastanowienie. Zobaczcie, tutaj mamy domek tak zwany, mamy prędkościomierz, mamy duży zegarek, Navi. Powiem szczerze, że jeszcze się nie bawiłem tym, więc możecie współdzielić ze mną, jak to wygląda. Dobrze, no, nawigacji już się nie będę skupiać. Mamy radio, Bluetooth. O, a tu mamy podział całych, zobaczcie, mamy AUX, mamy Google Chrome. O, steering wheel. Kurczę, powiem Wam, nie sądziłem, że aż tyle może być funkcji. Czyli tu możemy pewnie wejść z USB, które tutaj mamy, więc
możemy się połączyć z USB. Co do auta, dostałem jeszcze, zobaczcie, całą masę rachunków, książkę serwisową. Samochód był 20 stycznia 2021 roku na serwisie. Miał wtedy 16 900 km i był to pierwszy serwis po 10 000 km, który kosztował 588 dirhamów 80. Nie było to złe. Również mamy kolejny rachunek i to było już 30 sierpnia i auto miało 37 000 km. Świece wymienione. No powiem wam szczerze, i tego nie rozumiem, petrol additives, po co to w ogóle jest dodawane, ale no cóż. I ten serwis kosztował 2439. Jest również do tego książka serwisowa, również był wymieniony akumulator. Powiem wam szczerze, jest tego cała masa. Wyłączę jeszcze. Kluczyk zostawię tutaj na górze. Chciałem wam pokazać, ile miejsca jest w Suzuki Jimny z tyłu. Zobaczcie. Po odsunięciu fotela i po uniesieniu go mamy możliwość regulacji. I mamy również ISOFIX. Mamy tutaj miejsca montażowe ISOFIX. Poduszki, jak wspomniałem, leżą sobie i czekają. A ja zobaczę, jak to się siedzi z tyłu. O, zobaczcie, tutaj mamy pod nogą taki wichajster tak zwany. No dobra, spróbujmy jeszcze podsunąć fotel maksymalnie. Powiem wam szczerze, że może tego nie widać zbytnio, ale jestem podsunięty fotelem bardzo, bo zobaczcie, ile jest miejsca z przodu i jest mi naprawdę wygodnie, ale to nie ja będę jeździć z tyłu, ponieważ to auto zażyczyła sobie moja żona, więc to będzie samochód dla mojej żony. Wydaje mi się, że jeżeli zrobimy tak, to wózek nam się zmieści. O, tu zobaczcie, jeszcze nasza ramka. To jest jedna część, no i druga część ze znaczkiem Suzuki. Gaśnica również w takim miejscu, można powiedzieć, łatwo dostępnym. Z uszkodzeń, które jeszcze Suzuki Jimny miało, tutaj zobaczcie, jest taka wgniotka, ryska. No ale co? Opony w Jimny to jest 195 na 80 R15. Są to opony, które były kupione razem z autem, ponieważ są z roku 2020. Za chwilę przejdziemy do przejażdżki Jimny, ale zanim się przejedziemy, to pokażę wam teraz C63, ponieważ to auto jest US Spec. A z kolei jest US Spec, oczekujemy, że było po jakimś dużym dzwonie, było uszkodzone lub coś naprawdę musi być z tym autem nie tak. Nie. I to było nasze zdziwienie, kiedy odebrałem to auto, ponieważ licytacja była totalnie w ciemno. I to auto jest całe w oryginale. Jedyny mankament tego auta, schodzi lakier, ale zobaczcie. Widać po prostu, że jest tu oryginał. Po prostu ktoś uszczelkę wyszczerbił. Środek jest kremowy. Nie jestem fanem kremowych środków, ale co poradzisz? I to auto z przodu jest całe. To auto nie ma mankamentu takiego jak Jimny, czyli nie ma uszkodzonego przodu. Jedynie ma mankament taki, że ma słabe ciśnienie w oponach, ale to przez to, że pewnie stał tyle czasu. No i tak, no tutaj brakuje plastiku, bo ktoś tą zaślepkę wyciągnął. I co do Mercedesa, zobaczcie. Działa. Licznik jest w milach, ale przebieg, ponieważ auto ma keyless, a kluczyk jest u mnie w kieszeni. Przebieg auta to 151 176 km.
Czy sprawdzałem przebieg w serwisie? Nie, ponieważ auto jest kupione totalnie w ciemno i auta, które kupuję dla siebie, nie sprawdzam przebiegu. Po prostu takie auta kupuję sam w ciemno zazwyczaj. Auta klientom sprawdzam. Swoich aut nigdy nie sprawdzam, kupuję zawsze w ciemno i co wyjdzie, to wyjdzie. Jeżeli wychodzi ciekawe auto, a tak zazwyczaj bywa, to wtedy dokonuję zakupu, klepię, przygotowuję do jazdy i sam nimi jeżdżę. Dopiero po jakimś czasie te auta są sprzedawane, jeżeli jest na to kupiec. Regulacja temperatury jest w Fahrenheitach. I do tego auta również, zobaczcie, jest książka. Jest cała historia, zobaczcie. Maintenance booklet, no i wszystko a propos tego auta. To co? To chyba należałoby się teraz przejechać. Wydaje mi się, że najpierw przyjadę się Mercedesem, więc skakujcie do środka, ja odpalam silnik i jedziemy. Każde auto przed wysyłką do Europy lub dokądkolwiek, przed opuszczeniem kraju musi przejść test. Podczas tego testu sprawdzany jest przebieg i zgodność z numerem VIN, zgodnie z dokumentami, które są w koparcie, więc nie pozostaje mi nic innego jak teraz przejechać i dać Wam trochę wrażeń z jazdy. Oczywiście TPMS, bo ciśnienie w oponach jest trochę niższe niż zakłada sensor, ponieważ wjechałem z zimnego, mapa włączona, ale to auto jest naprawdę... Przypominają mi się czasy, kiedy jeździłem swoim CLS-em czy SLS-em, ponieważ odczucia z jazdy są naprawdę nieziemskie. Powiem Wam szczerze, te 6.2 V8 jest diabelnie, piekielnie zajebistym silnikiem, który w tym aucie daje nam taką frajdę z jazdy, że się w głowie nie mieści. Zobaczcie. Słuchajcie, 140, to jest chwila, moment. To auto jest jeszcze tak zwane dziewicze, czyli nikt jeszcze nie grzebał w downpipe'ach, nie grzebał w software'ze, w niczym, a jest w tym duży potencjał, więc uwierzcie mi, że mam nadzieję, jak to auto trafi już do Białegostoku, to będzie troszkę porobione, podłubane i jest w takim stanie, że nie powinno zająć dużo czasu, aby znalazło nowego właściciela, bo tak naprawdę nie chcę nawet go sprzedawać. Ale Jakumiś, przepraszam za takie chwile zwłoki, ale sam się delektuję tak tym po prostu dźwiękiem, że się wyłączam na chwilę. Dużo osób już mnie pytało, bo znajomi widzą, co licytuję na Copart, czy to auto będzie na sprzedaż, jeśli tak, za ile, i nie wiem. To auto cały czas walczy z trakcją, cały czas chce być budowane po prostu. Ale to jest ten charakter tego auta, charakter tej jednostki, ta moc, to wszystko jest, no brak mi słów, żeby to określić, to trzeba po prostu przeżyć. Ludzie, którzy już jeździli takimi samochodami, wiedzą, o czym mowa. Co do ceny, za ile to auto wylicytowałem, niech pozostanie moją tajemnicą, ponieważ części aut nie chcę ujawniać cen, żeby potem nikt nie mówił, ile on zarabia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednak co do ceny sprzedaży, to myślę, że chciałbym za to auto w granicach 115–120 tysięcy złotych. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Niech to pozostanie dla Was, nie musicie się tym stale dzielić. Ja na tyle wyceniam auto, wiem, ile czasu kosztuje sprowadzenie, wiem, jakie to są koszta, opłaty i tak dalej, więc ta cena wydaje mi się ceną realną. Ja dojechałem już do RTA. Widzimy się za chwilę, jak będę wracać, i potem lecimy Suzuki Jimny.
No i widzieliście, jak to właśnie wyglądało przez panów, a ja wam pokażę, zobaczcie. To auto to jest demon. Tak naprawdę, o, już coś słychać delikatnie, czyli wydeszek jest fajnie rozgrzany. Tym autem nie da się jeździć spokojnie, bo przy mocniejszym wciśnięciu gazu ono po prostu już spinuje, więc... Ach. I jesteśmy już w Suzuki Jimny, więc dodamy kluczyk. Nie będzie już o takich doznań jak z 63, ale pyk. Tutaj sobie włączamy klimeczkę, drive, no i śmigamy, słuchajcie. Świat i ludziom. Tutaj musimy klaksonu użyć, zobaczcie. Świetnie. Trzeba będzie pasy zapiąć. Pasy nie działają, więc pożyczę sobie... Aha, te są zablokowane. A, nie pożyczę żadnych, więc muszę poruszać się bez pasu, więc jeżeli wkurza was ten pik, to przepraszam bardzo. Powiem wam szczerze, że to jest moja pierwsza przejażdżka Suzuki Jimny, jakakolwiek. Z G-klasą mam duże doświadczenie. Z Jimny to jest moja pierwsza. Ej, ten samochód nawet nie głupio przyspiesza. Zobaczcie. Mamy już 80 km na godzinę. Kurde, może jednak spróbuję te pasy jakoś wziąć, przyrzucić. Kobieta tym miała wypadek, więc obawiam się, że mogę się nie zmieścić i nie zapiąć. No właśnie. Może to mi się uda chociaż. O! Dobra, udało mi się. Słuchajcie, to auto było kupione i ma cały zbiornik paliwa, więc tak naprawdę jestem z jakieś 150-160 dirham jeszcze na tym całym biznesie do przodu, więc nie ma takiej tragedii. Wracając do Suzuki Jimny, jak ten samochód jeździ w pełni sprawnie po jakichś żwirowniach, górkach i tak dalej, a dam wam znać dopiero jak ten samochód będzie naprawiony w Polsce, ponieważ teraz, gdzie ma ten uszkodzony przód, nie ma możliwości pojeżdżania tym tak jakbym chciał, ale jak będzie naprawiony w Polsce, mam nadzieję, że może z chłopakami z Terenwizji się jakoś zdzwonimy, stykniemy i przetestujemy Jimniaczka, ponieważ według mnie jest to naprawdę jedno z ciekawszych aut, które można kupić za niski pieniądz tak zwanie, tak? Bo słuchajcie, jadę sobie stówkę na spokojnie i to auto naprawdę daje radę. I z tego pięknego, słonecznego miejsca, gdzie słońce zachodzi, a za mną dwie śliczności, czyli Suzuki Jimny i Mercedes C63. Czyli dwa auta, które już niebawem będą gościć na polskich drogach, ponieważ jutro będą pakowane do kontenera. Myślę, że na koniec marca powinny być już gotowe do jazdy, więc jestem niesamowicie szczęśliwy. Przede wszystkim, że odcinki z Copart przyjęły się i polubiliście je, że dzięki temu również pokazuję wam, co kupuję i jak kupuję. No i co, do zobaczenia w kolejnych odcinkach zarówno z D-Space, jak i z Copart i z tego, co kupiłem, bo zakupy dopiero się zaczęły. Do zobaczenia!